Guten Morgen, dzień czwarty. Przeżyliśmy tą straszną nawałnicę, a tak naprawdę to aż tak dużo nie padało i aż tak bardzo mocno nie wiało, ale w sumie nie wiem, bo spałem, zapytam chłopaków, jak się obudzą. W każdym razie na tą chwilę jest słoneczko, jest szansa, że namioty trochę podeschną. No i jedziemy zobaczyć ten najpiękniejszy fragment wyspy. Mieliście wczoraj przedsmak, żeby zobaczyć, jak wyglądają klify. Dzisiaj ma być już tylko lepiej. Gdzie jest mój rower? A tam. No dobra, trzeba dalej jechać. Gdzie teraz? Skoro jest rower? Dzisiaj planuję zrobić 30 km. Kto jest ze mną? Gdyby coś mi nie wpadło w oko, to już by było w ogóle zajebiście. A co ci wpadło? Coś mi wpadło, musiałem sobie zakrapiać w nocy. Sam? Tak. Może doktor Rozi ci pomoże. Panie doktorze, Na szczęście mamy tu pacjenta, wypukałem. który ma coś mu wpadło w oko albo ktoś. Proszę bardzo, weź tą szyszkę. No. Jako znak naszej przyjaźni, niech twoje oko będzie wyleczone. Tak się zaczyna prawdziwe życie. Najpierw śniadanie, a oni najpierw pakowanie. Jak się spało? Dobrze, Przeżyłaś tą straszną burzę? przeżyłam. Było fajnie, jak sobie padał deszczyk, otropik. No, dobrze, że te drzewa się nie zawaliły na twój namiot. No, ale Co masz na śniadanie? płatki. I mleko? No, O kurczę. Płatki i mleko na śniadanie? A z tym śniadankiem to nie jest takie oczywiste, bo ja akurat mam składniki, żeby coś tam zjeść, ale chłopaki nie. Tutaj Paweł wyczaił, że 1,5 kilometra dalej jest sklep, więc najprawdopodobniej pojadą na rowerach coś kupić. A spoko, była jeszcze mała awaria. Co się stało się? Wczoraj mi zaczął coś bzyczeć w rowerze, bzykać. No i się okazało, że tarcza mi się odkręciła z tyłu. Tarcza hamulcowa? Hamulcowa. A ze mnie się śmialiście, jak tu się bloczek odkręci. Tak, no ale na szczęście naprawa była super szybka, bo ta tarcza nie jest mocowana na torksy, tylko jest na jeden centralny pierścień. Dlatego się poluzowała, jakby była na torcu, to by się nie Tak, poluzowała. dokładnie. No. Co macie chłopaki upolowane? Strzelanie. Jeszcze ładowanko elektroniki, prąd za free, to trzeba korzystać. Pakowanko, śniadanko i ruszamy. No i wystartowali. Dzień czwarty. Dzisiaj jest dosyć, można powiedzieć, dużym opóźnieniem, ale opóźnienie byśmy mogli liczyć, kiedy byśmy w ogóle mieli jakiś plan podróży. Także jest 10:40, ruszyliśmy z kempingu. Pogoda się zmienia. Jedno, co jest dzisiaj pewne, to że raczej wiatr nas zmęczy, a deszcz nas zmoczy. Pierwszy punkt wycieczki, Kaparkona, latarnia morska. Latarniena. W lewo. W lewo. Lewo. Super, to skręcamy tu. Rozik, Co? zobacz jaki progres z kołem. Nie strzela, Znaczy O, trochę właśnie. strzela, ale ale jak pedałujesz tylko. no, Po wczorajszym serwisie jest jakby lepiej. znaczy jakby mniej nie bije, ale Po prostu mniej bije, mniej muzyki z koła. mam wrażenie, że i tak obręcz będzie do wymiany, jak wrócę. Nowe budownictwo, eleganckie domki i wszystkie kryte strzechą. To chyba jest takie charakterystyczne dla tego regionu. Fali szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Daleko do tej latarni? Jeszcze 3 wypłaszczenia. A ile jest tych latarni? Były je 3. Podobno, nie wiem tak naprawdę, bo my nie byliśmy tutaj jeszcze, ale chyba 3. Tak mi się wydaje, ale jedna jest główna i 2 jakieś chyba pomocnicze, że jakby Czy jedna nam się nawaliła. uda je zobaczyć póki słońce? Póki słońce? Póki słońce, póki deszcz. Czasem Póki słońce, słońce czasem świeci nad deszcz. nami. Nasz No. fotograf nadworny, Paweł To jest w stanie mi zrobić Najlepsze fajną fotkę? Nie, już nie. Nie, już nie. A tutaj jest zejście do plaży.
Chłopaki myśleli, że to jest wejście na taki punkt widokowy, ale raczej nie. To, co on tu pokazywał, to było gdzieś tutaj. A, czyli z drugiej strony, dobra. Okazało się, że przypadkiem miałem załączone to na mapie, a dzisiaj jedziemy bez nawigacji. I tutaj właśnie chłopaki idziemy parami najpierw, żeby rowerów nam nie podkradli. Zobaczyć największy głaz narutowy na świecie. Na świecie? A co? Ale naprawdę? Jak wrócisz, to ci powiem. Dobra, jaki na świecie, co on gada? Na pewno są większe. Dobra, to idziemy sprawdzić. Nie sądzę, że jest największy, ale nigdy nie wiadomo. Bardzo wysokie schody, słuchajcie. Gdzie jest ten głaz? Co on gada? Co ten Rosji wymyślił? Nie ma żadnego głazu. Może to tam jakieś kamienie, ale nie wiem co to jest. Tamto? Chyba nie. Szukamy głazu. Największego. Jakiś fake. Tam są tylko takie. No to chociaż, nie wiem, trzeba usiąść na nich. No nie, idę tam. Ja Idziesz, to, nie? nie, w dupie to. Liczyłem na to, że tu będzie jakaś formacja skalna, a tu po prostu nic nie ma. Jestem zawiedziony i rozczarowany. A, też bym Nie tak no, powiedział. plaża fajna, ale No Bałtyk jak Bałtyk. nic poza tym. No. Dobra, idziemy do góry. Czuję się oszukany. Oszukany i zdradzony. Było kamienia? No może mi się pomyliło. Jest takie ryzyko. Ale piszą, że jest najpiękniejsza plaża, jak nie na Bałtykiem. Chyba kurde nie będzie w Brzeźnie na plaży. W Sopocie. Albo na Przymorzu. I górska premia należy do Roziczka! Ostatnie metry pompujesz! Fajnie, nie? Fajnie, bardzo. Piękne widoki. No tutaj to już się zdecydowanie zaczyna ta lepsza część wyspy. No, robią wrażenie. Zwłaszcza ta woda. Zupełnie inny kolor niż w naszej części Bałtyku. Widać latarnię na horyzoncie, gdzie bursztynowy świeżop. Gryka jak śnieg biała. Teraz sporo podjazdów, bo się wznosimy, wjeżdżamy na wzniesienie, gdzie jest latarnia. Do tej latarni też jeszcze kawałek, ale sporo w górę. Wysoko jest. Chciałem powiedzieć jedną ciekawostkę. Że jest to najpiękniejsza plaża podobno, znaczy plaża, najpiękniejsza woda na linii brzegowej Bałtyku niemieckiego. Fakt potwierdzamy, natomiast plaże są dużo brzydsze niż nasze gdańskie, polskie. Koronacja Macieja Fida I. To jest koronowany na Nożyczki. Edwarda Nurturenkiego. Tak teraz robimy, od dzisiaj tak robimy. Yo! Fidokles. Jego herbem jest śledź, Bo jestem z Gdyni. ucięto nosy niedźwiedź i coś niedokończonego stękowego. No tutaj po takiej korze to się fajnie jedzie. Te 24 kg czy tam 6. Plus rower z 17. No mój rower około 35 waży teraz. To ja mam tyle nadwagi, co waży Rexa rower. A, czyli się wyrównało. Latarnia morska na przylądku Arkona. No to taki cel naszej wycieczki, można powiedzieć, wyprawy. Stopnie są numerowane, także nie musimy liczyć, tak jak to jest u nas w kościele. Tylko już będziemy mieli na górze gotowy wynik. Ale strop wysoki, tu mieli rozmach. Słuchajcie, wieje, już tu czuję. Wyjdziemy, to nam łeb urwie. Fajnie jest. O, 143, 4, 148 schodów. Jakby mi się na przedpokoju w latach 70. był. Nie, no, ładnie, tak wykończone. Fajnie. A to taka rurka, myślisz, do czego ona tu jest? Wygląda jak do tańczenia. No jak dla pani, no. I stolik na kawę. Okej, te schody już są nienumerowane. 16 schodów, czyli ile tam było? 148. 158. 164. O kurczę. Wow.
Uhu! Windy. Wow. Stamtąd przyjechaliśmy. Ten punkt, na którym byliśmy przed chwilą z tym drewnianym pomnikiem, to był najdalej wysunięty na północ punkt Niemiec. Chłopaki siedzą na dole. Kolejna latarnia, którą zaliczamy. Już mamy ich kilka w Polsce, ale chyba pierwsza w Niemczech. No, Ciekawe, czy jeszcze na tym wyjeździe się jakaś trafi. To już tam nie sprawdzaliśmy. To był taki nasz w sumie główny punkt wycieczki, dokąd zmierzaliśmy. Teraz już będziemy wracać. Właśnie kolejną latarnię kręcimy sobie za naszymi plecami, ale szczerze mówiąc w porównaniu do tej jest taka mała. Wieje niesamowicie. Udało nam się troszkę coś nagrać, ale nie wiem, czy było coś słychać. W każdym razie przylądek Arkona, Kap Arkona zaliczony. 164 schody w dół. Teoretycznie w dół ciężej się schodzi niż wchodzi, ale zobaczymy. Tylko z góry. Tak. Ale to ładnie, nie? Wygląda. Bardzo ładnie. Tutaj nieco mniejsza latarnia morska, ale może równie fajny widok. Widzę, że tam troszkę mniej ludzi wchodzi. Wszyscy jadą na Rugię. Wszyscy jadą na Rugię. Rowery na Rugię. Au. Ale widoczek, Ładne. ale widok. Ale widoczek. Tam mamy jechać właśnie. Tutaj w ogóle będzie sporo nadmorskiej miejscowości, więc myślę, że dzisiaj Rex mówił o kepsie, ale może dzisiaj zjemy tą kanapkę ze śledziem. O, rekomendujesz kanapkę ze śledziem? Nigdy nie jadłem, ale Na twoją polecam. odpowiedzialność. Ale można też wziąć klasycznie rybę z frytkami na przykład. Rex wszystko wypada z tego saszetek. O, stąd ładnie widać ten klif. Tu ładne zdjęcie. Ło, hopie, złoty. Dla takich widoków tu przyjechałem. Nie wiemy, kim jest ten pan, ale warto może go sfilmować, a później doczytamy, kim Nie, był. to ja ci przedam tu, bo tu jest tabliczka na lotnisko. To jest pan Kaspar David Friedrich, czyli prawdziwy Niemiec. Mówiłem, że budowniczy. Thomas Eismann. Już długi wyraz. Więcej wyrazów nie pamiętam. Ale to pewnie on te klify zbudował. Wiesz, jak to się tutaj na chillik taki typowy przyjeżdża, to... No tam to pada raczej. ale idzie w drugą stronę. To nie idzie na nas. No Fido tutaj się stresuje jakimiś Ja się chmurami. nie stresuję, ja mówię, że pada. No pada, ale to nie idzie na nas, to idzie sobie bokiem. Zaproponowałem jakieś małe schronienie, może przed deszczem. Chłopaki twierdzą, że na Sominie. No, może tak być rzeczywiście, bo te chmury w przeciwnym kierunku idą. Trochę kropi. To tam jest to Sassnitz? Tak, gdzieś tam, no. Gdzieś Ale tam. Fajnie, tam jest słońce, to mi się podoba. zobacz, jak ta pogoda zmienia, nie, Fido? Właśnie, tak o tym pomyślałem.
Się pogoda elegancko zmieniła. Szybciutko, duży wiatr jest, także te chmury dosyć szybko przylatują. Taki mamy mały kalejdoskop pogodowy. Salmon, Lachs, Potamacryl oder Halibut. Okej, to ja halibut. Zobaczymy co to jest. Ty wygląda jak łosoś. Czy wiecie, to jest też tak, że to jest dosyć ważna część gastronomii w Niemczech, ta bułka Tak, z rybą. tak, Także, tak. A ta chatka czuć wędzarnię, więc Tak. to nie jest tam z budki. Jestem zdecydowanie No. za. Uważam, że należy próbować lokalnych potraw i dzisiaj wjeżdża bułka z Halibutem wędzonym. halibutem wędzonym. A I my do tego z Salomonem. salomonem. Wy macie salomona. Czyli łosoś, tak? Tak. Ale I tu też wędzone? Też wędzone. Też wędzone. piwko premium. Alkohol fry. To jeszcze myślę, że takie piwko, można powiedzieć, trochę jego urodzinowe. O właśnie, moje urodzinowe piwko. Zaległe. Zamknięte. 100 lat. Muszę sobie otworzyć. Bułeczka z rybą weszła jak złoto. No dobra, rybka dała smaczek, ale kepsik i tak będziesz musiał wjechać. Nie naduj się. Ja to powiedziałem, czy powiesz myślałem? Tylko cię połechtało. Ale kepsik z rybką. Podrażniło tylko moje skupki smakowe. Jest coś takiego? Może to jest pomysł na biznes. Kepsik z rybką. Kepsik z rybką. No może niech Niemcy myślą. Ale kepsika to może później też bym zjadł. Idziemy do Glowe. Znowu się zmieniła pogoda. Dzisiaj taki pogodowy kalejdoskop. Tym razem chyba nie unikniemy. Czekaj. Takie mamy schronienie. No i to już za chwilę będzie grubo. Gdzie jest Paweł? Paweł pojechał. A my się schowaliśmy. Mam nadzieję, że wróci, bo z tamtej strony to już idzie ostro. Widzieliśmy taką bardzo ciemną chmurę. Także zdecydowaliśmy się jednak przeczekać chwilę. Siedzimy, czekamy. Zobaczymy to przejść na najbliższy kwadrans maksymalnie. Wojtas wykorzystuje każdą chwilę, żeby się zregenerować, nabrać energii. No to był jeszcze dobry pomysł był, żeby się schować. Tak jeszcze 10 minut będzie bit. No. Już wystarczy tego siedzenia, nie będziemy tacy miętcy. Jednak zdecydowaliśmy się jechać. Trochę jeszcze pada, ale nie, to już... Tak ma być przez następne 2 dni, także to już chyba żadna różnica. Bardziej z drzew tu leci. Kurteczka przeciwdeszczowa chroni, ale jest zimno. Zrobiło się dużo chłodniej. Szukamy Pawła. Jestem tu. Klikam na jestem tu. Tyk. No. Gdzie jest? Sosnic? Paweł ma dobre tempo. Pocisnął. Jeżeli jest Sosnic, to szapoba. 21 km, no ale to niemożliwe, no bo jak on by tam trafił bez... No w godzinę by dojechał. Ale my nie byliśmy na godzinę, tylko pół godziny. 42 minuty, dokładnie było 15 lat. Dobra, kręci bekę, jedziemy dalej. Tak, tylko pytanie, czy się spotkamy po drodze. Dobra, znajdziemy się, hopy. Poza tym My już mamy obcykany nawet nocleg na dzisiaj. Siedząc na przystanku nie zbijaliśmy bąków, tylko podzwoniliśmy i jest kemping, gdzie jest też praleczka. Będziemy się dzisiaj może prać, bo już ostatnie czyste skarpetki i inne rzeczy jak koszulki. Pralka z suszarką, nie? To było sztos wtedy. Zmiana koncepcji. Drugi przystanek autobusowy. Rowerki stoją. Jest ławeczka. Także chyba kawka... O właśnie, odnalazł się nasz zaginiony. Chyba kawka musi wjechać, bo jest zimno. Ty, jak jesteś nowy, to kręć. No i kręcą. Musisz się wkupić tutaj. No widzisz, to. nowy stary. Good evening. Czy już jest 5? Jak kawka, milordzie? 5 o'clock. Ale 5 o'clock to się pije herbatę. Wyborne to espresso. Espresso poszło raz. Jak tam wasza kawa, chłopaki? Wszyscy płacie. Raczej nie ma kawy. Wojtas ma zjazd cukrowy chyba, bo dzisiaj zjadł 7 batonów. Ja chciałem A zauważyć, powinien być że 8. ta kawa jest jakaś oszukana, bo ona nie ma kofeiny. Nie ma? Nie ma. A gdzie jest kofeina? Chciałem zauważyć, że bateria chyba się świeci na czerwono w kamerze.
Tak coś... A dotknij tą baterię, zobacz ile jest procent. 18. No co chłopie, to 18% to jeszcze to ja nagram pornola wieczorem. No, dla ciebie wystarczy, dla ciebie wystarczy. Koledzy. No i cyk, turyści zniknęli. Się nie dziwię. Taka pogoda, a jeszcze oprócz tego, że pada, to zrobiło się bardzo chłodno. Znaczy może nie bardzo, no ale wiecie. No może nie tak jak na czerwiec, ten deszcz niezbyt ciepły, także co zrobić. Widzę, że Wojtas na kepsika idzie. To pada albo nie pada. Wtedy patrzysz na górę. O, nie pada, to zjeżdża. Dobra, ile można siedzieć? Jedziemy. Paweł mówi 18 kilosów, chmury nas gonią. Nie wygląda to dobrze, no ale najważniejsze, że nie pada teraz. Także teraz jesteśmy bezdomnymi pod netto. Już były 2 przystanki autobusowe, a teraz jesteśmy pod netto. Mamy wszystkiego dosyć generalnie. Nie, no jest fajnie. Jest A super. może ma ktoś z was kampera po drodze tutaj przejeżdża i mógłby nas przygarnąć na noc? Patrzcie na to, to generalnie pada albo mocno, albo bardzo mocno. Także rozbijanie się w taką pogodę to słabe. No zobaczymy, może tam Są, uda się coś ogarnąć innego. są jeszcze opcje za miliony monet można wynająć apartamenty. Zmieniamy koncepcję. Z godzina 17:30 do Sassnitz mamy 18 km, czyli jakieś 1,5 godziny. Tak, nie oszukujmy się, tak? 1,5 godziny. Przyjedziemy tam na godzinę 19. Nie ma tam większego sensu dzisiaj nic robić w tym Sassnitz. O godzinie 19 może nam wpaść i przejść przez rynek. Z Sassnitz mamy 7 km do noclegu. Natomiast uwaga, stąd do noclegu mamy 9 km. Mają jakieś campervany takie, które wynajmują, niby 2. I na rozpisce jest, że jeden jest wolny. Ale nie ma za bardzo chęci się tam do niego dzwonić. Więc robimy tak i tak musimy tam gdzieś pracować i tak musimy tam gdzieś pracować. Więc pojedziemy teraz tam, bo już ostatni nie ma dzisiaj sensu, jak moim zdaniem, bo to już jest za późno. Pojedziemy tam, albo przeczekamy deszcz i rozbijemy się na przykład, nie wiem, o 19:20 dopiero, albo jeżeli się okaże, to wynajmiemy ten domek. Pomysłem jest to, żeby tam być 2 noce i jutro sobie kombinujemy, w jaki sposób trafimy na tego Jasmunda, czy to pojedziemy na lekko rowerami, czy pojedziemy jakoś piechotą, pojedziemy jakimś autobusem, cokolwiek bądź, zobaczymy. Taki jest plan, nie głosujemy go, bo to był dyktatorski pomysł, także nie ma głosowania, nie ma prawa zbyt sprzeciwu, robimy tak jak powiedziałem. Dziękuję. A teraz kolejna część, ponieważ to znaczy, że tu musimy kupić już zapasy na dzisiaj na wieczór. Bo w tej miejscowości, gdzie jedziemy... Ej, Teraz to jak będziesz sprawdzę. szedł kupić, to weź te wafelki, bo są dobre. Takim wzrokiem. Po zmianie planu, że jedziemy od razu na kemping, okazuje się, że dzisiaj najwięcej czasu spędziliśmy na wiatach przystankowych, pod wiatami Lidla i jakimiś daszkami dziwnymi. Także dzisiaj dzień taki, jak to Wojtek się załamał, powiedział, że w tej chwili mamy 38 km, zrobimy jeszcze 9, to aż wstyd się przyznawać, ale takie są wycieczki turystyczne, nie zawsze jest 100 km przejechane, czasami jest i 40, no i tyle. Ważne, że zobaczone. Dobrze, że mieliśmy pogodę na latarnię. Będziemy mieć pogodę jeszcze na namioty. Lub jakby się okazało, że w normalnej cenie jest ten kamper, to by było super wtedy. To bierzemy od razu 5 nocy. 5 nocy, Tak, a potem 3 sprzedamy. to jest. Walimy leśnym skrótem. A tędy będzie szybciej niż główną szosą, ale w sumie i pewnie przyjemniej troszkę. O ile ktoś nie ląduje w błocie. Chłopaki coś za dobrze nie zanawigowali, ale to może dlatego, że GPS jest zakłócony. Wow. Przerwa? Ale śliskie. 2005, to jeszcze zanim to było modne. Tutaj mamy Urlich. Iwona plus Helga. Kurde, powiem wam, że Graal Murins. Pięknie tu, nie?
Uważaj tylko, bo śliskie deski. A tu jest złamane serce. Ciekawe, czy jak biorą rozwód, To ktoś zrywają te komisyjnie kłódki. przecina. Tak. Tutaj mała miłość, mała kłódeczka. Co, Rozy, przyczepiłeś swoją i Maćka kłódkę? Tak. Rób mnie ta fota. A skąd to jedzie? Prawo. Elegancka, bym powiedział. Tylko, że no trochę zacina, jak pada mocno. Każdy ma już swoje marzenia odnośnie kempingu. Jeden myśli o prysznicu, ciepłym łóżku, drugi o kiblu. Już rozmarzyli się chłopaki, a to Jeszcze Macieju, o czym myślisz? nie wiem, co o niczym. Ja poddaję się chwili. Jest pięknie. Chwilę potrwa. Cieszę się, że tu przyjechaliśmy. Wspaniała to wyspa. Pięknie. Jak na żuławach teraz. Nie no, gdzie no, troszkę górek, wiesz, na żuławach tak płasko, a tu są atrakcje, ale pizga niesamowicie, no. Wiatr jak na żuławach. Najważniejsza sprawa to rozstawiać namiot, gdy jest sucho albo przynajmniej nie pada. I nam się udało, jest okno pogodowe. Coś tam się jeszcze ma dzisiaj zadziać w pogodzie deszczowego, ale póki co mu już stoi. Paweł walczy ze swoim. Wojtas też już ma szkielet. No i Rozi tutaj. Jak zwykle ostatni. Nie, no to nieważne kto jest ostatni. Dobrze ci idzie, no. Dostałeś życzenia na urodziny ojca? Dostałem. Córka mi wysłała. Bo my to nagrywamy w Dzień Ojca. Wszystkim ojcom i tatusiom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzięki. A twoje dzieci ci życzyły? No nie mam dzieci. Ale mój Skąd, chrześcijan. skąd wiesz? Skąd wiesz? Ale mój chrześcijan życzył mi wszystkiego najlepszego z O, okazji Dnia widzisz, Ojca. super, super. Także dzięki, Karol. Słuchaj, z okazji Dnia Ojca, nie? To ja bym ci te wafelki dał. O! Ale to, że dzisiaj będę ojcem? Dobra, pakuję się, bo zaraz pada. Jak to mówią, perfect timing, właśnie zaczęło padać. Chłopaki nie wiem czy zdążyli namioty rozstawić, zobaczmy, bo to tak zobaczcie, o. Świeci słońce, pada deszcz. Także zbieramy teraz ciuchy do prania. Jest pralka, jest suszarka, ogarniemy się. Prysznic, jest restauracja, możemy coś zjeść i no nie wiem, będziemy chyba sobie siedzieć i gadać, no zobaczymy. Wczesna godzina jeszcze. Ja powiem o tym systemie, bo to jest najważniejsze, bo to nie jest sztuką przyłożyć kartę i się myć tam i potem jak się skończy to ją odłożyć. Kartę przykładamy i na przykład się namaczamy, potem kartę odciągamy, woda się zamyka, namydlamy się na przykład, dopiero potem znowu przykładamy kartę i znowu woda leci, czyli robimy tak jak w domu, a nie tak jak na kempingach, że jak płacisz za 3 minuty, to po prostu 3 minuty ta woda leci. Proekologiczny camping. Dostaje się kartę 10 centów za ileś tam sekund mycia i wtedy faktycznie człowiek stara się jej w miarę szybko umyć i dokładnie płaci za tyle ile zużył, a nie... Słuchajcie, za 2 euro to byście się myli, kurczę, Dokładnie, 3 razy. dokładnie, 60 3 razy. Ja 60 eurocentów No właśnie. Tą kartą? tą kartą, a ciała dużo Bez... do umycia. Ekologia. Idziemy Ekologia, a teraz pranie. idziemy pranie teraz przełożyć do suszenia. Pierwszy kemping, gdzie jesteśmy, jest napisane cokolwiek po angielsku, nie? Bo po prostu wszędzie, gdziekolwiek pojedziecie, jakieś Ale atrakcje turystyczne, to jest w ogóle jest super. wszystko tylko po niemiecku. Super sprawa, bo 1 cent za litr, nie? Proszę, 1 cent za litr wody pitnej. No. Dziękuję, Jest tam, dobranoc. z tyłu jest stawiony filtr do wody. I bidony sobie No. napełniacie. Gitarka. Jesteśmy just in time. Minuta do końca. Tu podobno nie kradną. Ufaj i kontroluj. Jaki masz kod? 007. Zapraszam, odpinajcie. Koniec 4 dnia. Koniec. Pamiętaj, Dzisiaj że nagrywka to nie 50. wszystko. Wszystko. 50 km przejechaliśmy. To jest najkrótszy dystans na wszystkich naszych wyprawach. Jeszcze nigdy nie przejechaliśmy tak mało.
co dziś. I co ja mam z tym zrobić? Cieszyć się. Na strawę tego Bawić nie się- wrzucę. To bawić się wstyd. trasą. O, Wojtas przyszedł. Wojtas, ja Cześć, Wojtas. Wojtas, jak się czujesz z tym, że przejechałeś najmniej kilometrów Niech kiedykolwiek? najpierw jest robotą do i w zrobienia, a nie tam ogóle. jakieś nagrywki.